Siema, postanowiłem kontynuować dalej cykly z opowiadaniem o tym, jakie gry przechodziłem w danym roku. W tym zestawieniu z 24 roku mówiłem, że chciałbym to zrobić wstecz, ale że ciężko będzie sobie przypomnieć, w co grałem i kiedy. Ale okazało się to bardzo proste, jak się zastanowiłem, no bo Switcha mam od końca 2021 roku, więc tak naprawdę dopiero niecałe 3 lata. Dobrze mówię? Nie, niecałe 4 lata. Ale nie przyszedłem tam na jakoś tak bardzo dużo gier i łatwo w sumie było mi sobie odświeżyć tą historię, kiedy w co grałem. Natomiast na PlayStation było to jeszcze łatwiejsze, no bo tam przy wszystkich trofeach są wiadomo daty, więc było to bardzo łatwo skatalogować, więc poświęciłem chwilkę. No i zrobiłem na razie listę, w co grałem w 2023 roku, więc zrobimy sobie kolejnego top 10. I znów tak troszkę na siłę naciągnąłem tą listę, żeby było 10 gier. No i faktycznie jest ich 10, że rzekomo tyle przeszedłem. I oczywiście znowu pogadanka przy kawce. Więc mam nadzieję, że też pijecie teraz kawkę. Więc zaczynamy. Zacznę od wyróżnień. Wyróżnię tutaj 3 gry, w które grałem, w zasadzie 4, ale które grałem dość sporo w 2023 roku, ale ich nie ukończyłem lub nawet nie było celem to, aby je ukończyć. Zacznijmy od GTA Vice City, które to przechodziłem już w wersję Definitive w 2022 roku, natomiast wersję tą PS2 na PS4 chyba w 15 albo 16 roku, czy 18 jakoś tak. Natomiast w 2023 roku wróciłem do moich save'ów z jednej i drugiej wersji Vice City i w obu poświęciłem tak od kilku nawet do po kilka godzin, żeby wbić platyny w tych dwóch grach. Więc w sumie może nawet uzbierało się ponad 10 godzin łącznie w obu tych grach, żeby wbić w nich platyny. Zwłaszcza w Vice City tej wersji PS2, bo musiałem ją zrobić na 100%, bo miałem w niej tylko rozpykaną podstawową fabułę, nie miałem żadnych znajdziek i tak dalej, więc tu się trochę zeszło, dlatego warto wyróżnić tą grę. Ok, następna gra, którą chciałbym wyróżnić, to będzie gra Wargroove na Nintendo Switch. Wtedy grałem w tą grę, ponieważ przesunęli premierę Advance Wars Reboot Collection, więc chciałem pograć coś w takiej tematyce, dlatego też kupiłem sobie cyfrowo właśnie Wargroove na Switcha. Jest to taki trochę klon właśnie Advance Wars. No i pograłem w tą grę jakieś 6 godzin. No i potem trochę mi się znudziło, no i nie skończyłem jej. Ale myślę, że właśnie 6 godzin grałem, więc też warto wspomnieć. I ostatnią grą, którą chciałbym wspomnieć, będzie Pokémon Legends Arceus, w którego też grałem jakoś 6-7 godzin. No i po prostu wtedy trochę mój zapał się już skończył do tej gry i czy coś innego mnie tam zainteresowało i po prostu odłożyłem Pokémon Legends Arceus i jak do tej pory nie wróciłem do tej gry, ale mam save'y, także może kiedyś, na pewno chciałbym do niej wrócić i ją skończyć, bo ogólnie podobała mi się i dobrze mi się w nią grało, tylko właśnie nie podobało mi się to, że jest mały ekwipunek i tam czytałem, jak go powiększać, ale już nie pamiętam w tym momencie, nie chcę tutaj wymyślać, ale coś tam trzeba było zrobić, żeby powiększać ten ekwipunek. Więc tą grę mam nieskończoną. Dobra, i teraz zaczynamy od miejsca 10. Oczywiście będę tutaj gry starał się sortować od tych, które mi się najmniej podobały, do tych, które mi się najwięcej podobały. I tak jak mówię, jest kilka takich naciąganych gier, które mogłyby się nie znaleźć. Ale że akurat wyszło 10, no to lecimy. Więc tak. Miejsce 10. Dodatek do Far Cry 4 Dolina Yeti. Czyli to jest troszkę naciągane, bo nie jest to pełna gra. Pełnego Far Cry'a przechodziłem chyba w 2015 roku. Natomiast dopiero w 2023 kupiłem sobie DLC Dolina Yeti, bo dopiero w 2023 roku pojawiła się jakaś w miarę sensowna promocja na to DLC i można je było kupić w jakichś takich normalnych pieniądzach. No i przejście tego zajęło mi jakieś 4 godziny, zrobiłem 100% w osiągnięciach
I podobało mi się tak średnio. Bardziej podobał mi się podstawowy Far Cry 4, ponieważ tutaj nawalanie się z tymi Yetimi trochę mi się właśnie nie za bardzo podobało. Trochę to takie głupkowate było. Dlatego tę grę bym ocenił, no tak na 7. Nie była zła ogólnie. Far Cry mają w sobie coś takiego, że mimo, że nie są to wybitne gry, ale dość przyjemne. Ok. Miejsce 9. Spyro the Dragon 3. I tu też jest troszkę naciągane, ponieważ Spyro the Dragon 3 to ja zacząłem grać chyba w 2019. Zaraz po przejściu i splatynowaniu jedynki, dwójki wziąłem się od razu za trójkę. No już miałem wtedy troszkę przesyt Spyra i wtedy właśnie się odbiłem trochę od tej gry, nie skończyłem jej wówczas. No i tak mi się przypomniało o niej w 23 roku, że wypadałoby dokończyć, więc wróciłem do niej, przeszedłem ją do końca i zrobiłem platynę. I zajęło mi jakieś, nie wiem, z 5 godzin, może 4-5 godzin w nią pograłem w 23 roku. I jest to też taka gra 7 na 10 jak dla mnie. Ok. Lecimy dalej. Miejsce 8. Astro's Playroom. W 23 roku kupiłem, jak może niektórzy pamiętają, PlayStation 5, więc ta gra była oczywiście z takim demem jakby technologicznym. Każdy posiadacz PS5 mają w konsoli zainstalowaną fabrycznie, także a jak nawet ją usunie, to możemy w każdej chwili pobrać. Także jest to też bardzo przyjemna gra, pokazująca możliwości nowego pada DualSense. Bardzo ładna graficznie, bardzo przyjemna. Zrobiłem tą grę na 100%, całą galerię zdjęć uzbierałem, wszystko zrobiłem, co tylko się dało. Tylko w to DLC, co tam wyszło ostatnio przy okazji premiery Astro, no tego wiecie, tego nowego Astro, nie pamiętam jak to się nazywa. No to w to DLC nie grałem, nawet nie wiem o co tam chodzi, czy to jest jakiś nowy świat, czy tylko jakieś challenge, czy coś, nie wiem. W każdym razie Astro z Playroom bardzo mi się podobało. Zrobienie platyny zajęło mi jakieś, nie wiem, 4-5 godzin. No i tyle. Tak oceniłbym tą grę na 8 na 10. Bardzo fajna, bardzo ładna, kolorowa gra. Ok, chyba idzie nawet szybciej niż ostatnio. Będę się cofał, taka mała dygresja, będę się cofał z tą serią nawet jeszcze dalej wstecz, bo tak jak mówię, łatwo jestem w stanie po prostu sprawdzić, w co grałem. Oczywiście co grałem na PC to nie bardzo, ale ja w zasadzie nie gram na PC, a nawet jak gram to tylko w jakieś strategie stare RTS z serii Command & Conquer albo Twierdzę czy Team Park World, tak stare RTS-y po prostu i poza tym nie gram w nic na PC innego, więc to w sumie bez znaczenia. Dobra. Miejsce 7 teraz będzie. Miejsce 7. I zapomniałem właśnie pokazać, bo tak gadam, że się na chwilkę zatrzymamy. Więc nie pokazałem pudełek. Far Cry, oczywiście DLC, no to jest cyfrowe, ale do działania wymaga podstawowej wersji gry Far Cry 4 i Spyro. Trylogia też oczywiście mam wersji na PlayStation 4. Na Switchu wygląda dużo gorzej, chociaż na PlayStation 4 animacja też jest słaba. Jak teraz to odpaliłem właśnie w 23 roku, no to te 30 klatek i takie trochę smużenie przy obracaniu kamery troszeczkę już trąciło myszką niestety. Astro Playroom no to była gra cyfrowa, więc nie pokażę pudełka z wiadomych przyczyn. No i teraz miejsce 7. Ratchet & Clank Rift Apart. Jest to gra, którą właśnie udało mi się wtedy jakoś pod koniec 23 roku kupić w Empiku chyba za 119 zł, więc bardzo tanio, jak na, nie wiem ile teraz kosztuje, ale jak na wtedy to była bardzo dobra cena tej gry. Przeszedłem ją, zrobiłem platynę, pamiętam, że byłem wtedy chory, w ogóle straciłem głos, nie mogłem mówić, no i leżałem w łóżku i grałem właśnie w Ratcheta. Bardzo fajna gra, bardzo dobrze mi się w nią grało, grafika piękna, chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko bawiłem się fajniej, lepiej przy tym Ratchetie z PlayStation 4, tym remake'u tego starego Ratcheta. Wydaje mi się, że był lepszą grą, tak po prostu, nie? Ten oczywiście, no wiadomo, jest ładniejszy graficznie, ale tak gameplayowo to wydaje mi się, że lepiej bawiłem się w tego starego. Ale mimo to bardzo fajna gra. No pudełka wam nie pokażę, ponieważ sprzedałem tego Ratcheta. Stwierdziłem, że to będzie gra na raz.
Kupiłem go w dobrej cenie, więc sprzedałem go chyba za 100, więc prawie nic nie straciłem. Platyna zrobiona, więc nie wiem, po co miałbym do niego chcieć wracać. Może jakby kiedyś był w jakiejś kolekcji klasyki czy coś za kilkadziesiąt złotych, to może sobie kupię. Ale w tej chwili go już nie posiadam. Ok. Miejsce 6. No i jakbym miał go ocenić, no to też bym go tak podobnie jak Astro Playroom ocenił na jakieś 8 na 10. Kolejne miejsce 6. Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Tutaj proszę bardzo mam wersję PlayStation 5. I to też jest troszkę naciągana pozycja z tego względu, że to Uncharted to ja już przechodziłem chyba w 2018 roku w wersji PS4. W tej chwili już nie mam tej wersji PS4. Sprzedałem ją Michałowi chyba z kanału Granie na Spontanie, jak dobrze pamiętam. Chyba jemu. Razem z Uncharted 4. No bo tutaj mam 2 w jednym, tak? W tej lepszej szacie graficznej. Więc właśnie, zanim mu to sprzedałem, to właśnie wtedy w 2023 roku, bo to właśnie mówię teraz o wersji PS4, bo tą przechodziłem w 2023 roku ponownie, tak, bo pierwszy raz w 2018 i żeby dobić platynę, no bo mówię, jak już ją sprzedaję, no to chcę mieć platynę wbitą, żeby potem nie wpaść na genialny pomysł, żeby ją znów kupować i dobijać platynę, więc wbiłem platynę wtedy w 2023 roku i wtedy ją sprzedałem. A w Uncharted 4, no to już miałem wcześniej wbitą platynę w 16 chyba roku, więc sprzedałem ją tam już bez dobijania. No i dlatego mówię, że to jest troszkę naciągane, bo... No ale z drugiej strony no nie jest naciągane, bo jednak przeszedłem całą tą grę jeszcze raz. No i grało się świetnie. Oczywiście granie dla platyny i dla trofeów to nie jest tak rozrywkowe granie jak zwykłe granie, bo tam trzeba się skupiać na znajdźkach i poradnikach, więc nie ma tego fanu, ale mimo wszystko grało mi się świetnie. I później przeszedłem ją jeszcze raz w tym samym roku, w tej wersji PS5 właśnie w tej, bo tutaj są, tylko że tu trofiki są spięte z 4 i Zaginionego Dziedzictwa w jedną pulę, na tej zasadzie, że trofea z Zaginionego Dziedzictwa widnieją jakby jako DLC, no ale są wymagane do zrobienia platyny, więc Zaginione Dziedzictwo w tej wersji PS5 przeszedłem całe i wbiłem w nim wszystkie osiągnięcia, jakie są, wszystkie trofea i teraz mi pozostało jeszcze z tego składu, żeby zrobić Uncharted 4, właśnie przejść jeszcze raz na najwyższym poziomie trudności i wbić brakujące trofea i wówczas już będzie platyna, ale nie wiem, bo na razie nie mam ochoty grać w Uncharted, więc tak, więc 2 razy de facto przeszedłem Zaginione Dziedzictwo w 2023 roku. Raz właśnie w wersji PS4 i raz w wersji PS5. No i no jest to rewelacyjna gra. Dla mnie 9 na 10. Ok. Przechodzimy do miejsca 5. Nie ma tak kawa. Dobra, miejsce 5. I tu widzicie moją małą mordkę. Jakąś taką niewyspaną. Jest to GoldenEye. Ale zaraz, bo ten odcinek to się Cosik on się tnie. Włączmy drugi. Tak, bo coś miałem skopane, pamiętam. W pierwszym odcinku miałem coś skopane z ustawieniami przy renderowaniu filmu, więc tak. GoldenEye 007 wtedy wyszło na Xboxa. Na Xboxa ogólnie. Czyli to jest taki jakby remaster ze współczesnym sterowaniem i wyższą rozdzielczością. No ja miałem wtedy jeszcze Xboxa Series X'a, więc sobie tą grę pobrałem. No i wtedy nawet zrobiłem właśnie Zagrajmy w te gry, które właśnie w tym momencie leci. No i przeszedłem tą grę w jeden dzień. Siedziałem dosłownie pół dnia i zajęło mi to aż 6 godzin. No bo robiłem to Zagrajmy, więc zeszło mi się dłużej, ponieważ też trochę tam skopałem. Niektóre misje musiałem je powtarzać od nowa. Także dlatego zeszło mi się aż tyle. Aż sam jestem zaskoczony, że aż tyle, bo to jest w sumie gra na 2 godziny maksymalnie. Chyba, że coś źle zapisałem. No ale jak dostałem za 23 rok podsumowanie właśnie roku z Xboxa, to tam było napisane właśnie, że 6 godzin w to grałem, więc nie wiem. W każdym razie, no rewelacyjna gra. Miałem oryginał na Nintendo 64. Przechodziłem go dziesiątki razy i po prostu jak dopadłem się po tylu latach przerwy do tej gry, jeszcze z poprawionym sterowaniem,
bez kulejącej animacji w roku 23, no to mówię, tak się wkręciłem, że w jeden dzień na jedno w zasadzie posiedzenie przeszedłem calutką tą grę. No i jest to rewelacyjna gra, dla mnie bardzo kultowa i sentymentalna. No jest to dla mnie gra 9/10. Kiedyś dałbym jej nawet 10, ale jednak niektóre aspekty już trochę trącą myszką dzisiaj, więc 9. 9/10. Ok, to było miejsce 5. Łyczek kawki, bo jak ostygnie, to już będzie niedobra. Ale gorzka, jak życie Polaka. Dobra. Miejsce 4. Miejsce 4. Tutaj będę się posiłkował pudełeczkiem, bo te niektóre gry tutaj w dzisiejszym zestawieniu to właśnie są gry cyfrowe. Więc miejsce 4 jest to Metroid Prime Remaster. Gra, która miała premierę w 2023 roku, jakoś chyba w marcu. I kupiłem ją, no właśnie. Preorder zrobiłem, kupiłem ją na premierę. Była to moja w zasadzie pierwsza styczność z Metroidem w 3D. Wcześniej grywałem trochę w jakieś... na pewno przeszedłem Metroid Fusion z Game Boya Advance. No i grałem trochę w tą jedynkę, później w ten Super Metroid ze SNES-a i w kilka innych tych takich starych Metroidów w 2D. Natomiast nie przechodziłem nigdy żadnego nie ukończyłem. Jedynie Fusion na GBA. Natomiast Metroid Prime Remaster oczywiście ukończyłem, zajęło mi to... Ciężko powiedzieć, to znaczy jak przeszedłem grę, to dostałem taką kartę ze statystykami, no i tam było, że przejście mi zajęło 15 godzin, natomiast konsola pokazuje mi, że grałem 20 godzin, a jak dostałem podsumowanie roku 23 na Nintendo, no to tam było napisane, że grałem 23 godziny. Ale pewnie te dysproporcje wynikają z tego między 15 a 23, że jak na przykład coś skopałem albo wczytywałem właśnie zapisaną grę, a zdarzało się tu skopać, albo jak poszedłem złą drogą, to żeby się nie wracać, bo tu nie było szybkiej podróży, no to na przykład wczytywałem save'a i zaczynałem od tego punktu i szedłem w innym kierunku, no bo niestety w tej grze się bardzo błądzi. To jest jej największy mankament, bo poza tym jest świetna. Więc tutaj mogło to być faktycznie ponad 20 godzin, jakby te wszystkie save'y odliczyć. No i gra jest rewelacyjna, no co tu dużo mówić. Nie zawiodłem się na niej absolutnie, chociaż były momenty, kiedy miałem chęć cisnąć po prostu padem albo konsolą, zależy jak grałem, o podłogę. Na przykład na ostatnim bossie, który był dość ciężki. Więc, no ale ogólnie świetna gra, oceniłbym ją na 9/10. Ok, i teraz dochodzimy już do finałowej trójki. I to już będą gry, no, z najwyższej półki. Więc tak, miejsce 3. Diablo 2 Resurrected. Gra oczywiście cyfrowa, dostępna tylko cyfrowo, nie wyszła nigdy pudełkowo. Grę ogrywałem na Xboxie Series X. To było moje praktycznie pożegnanie z tą konsolą, bo niedługo potem po przejściu Diablo sprzedałem Xboxa. I równocześnie grałem w tę grę na Nintendo Switch, ponieważ ona ma, jeżeli gra się postacią online, no i ma się te abonamenty opłacone, a ja miałem na Xboxie chyba jakiś taki tani kod na Game Passa wykupiony za jakieś 4 zł, no i na Switchu no to mam cały czas dostępny online, także mogłem grać z cross-save'em, więc jak się nie dało grać, bo telewizor był zajęty czy coś, no to przesiadałem się na Switcha i grałem na Switchu. Oczywiście było widać ogromne różnice graficzne między jedną a drugą wersją, no ale wiadomo. Grało mi się w Diablo 2, no rewelacyjnie, to jest jedna z najważniejszych gier w moim życiu. W 2000 chyba pierwszym roku zacząłem grać w Diablo 2 na PC, no i grałem w to przez wiele lat. Wszystkimi postaciami, kurczę. Ale teraz dopiero na Xboxie w 2023 roku po raz pierwszy w życiu udało mi się ukończyć tą grę na poziomie piekło. Grałem nekromantą, przeszedłem normal, koszmar i piekło. Wszystkie 3 poziomy trudności rozpykałem. No a później jak już skończyłem grę na piekle, to jeszcze chwilę próbowałem zdobyć jakieś itemki, no ale wiadomo jak to jest z dropieniem tutaj, słabo to leci, więc straciłem zainteresowanie, no i
Na tamten moment zakończyłem grę. Łącznie zajęła mi 60 godzin na Xboxie i 20 na Switchu. Czyli łącznie 80 godzin zajęło mi przejście na piekle, tak? Czyli trzykrotne przejście gry, z czego oczywiście przejście na piekle zajęło mi najwięcej czasu. Także rewelacyjna gra, tak jak mówię, jedna z najważniejszych gier w moim życiu. No i oczywiście 10 na 10, tu nie ma żadnej dyskusji. Ok, przechodzimy do miejsca drugiego. Tutaj nie będzie chyba wielkiego zaskoczenia. No i miejsce drugie. Uwaga, uwaga, nie będzie wielkiego zaskoczenia. Legend of Zelda Breath of the Wild, którą ukończyłem właśnie w 23 roku, ale zacząłem ją w roku 22. I to było tak, że w 22 roku pograłem w nią 11 godzin, z tego co podawał mi Nintendo. I z jakiegoś tam powodu się odbiłem. Chyba poszedłem gdzieś za daleko, otwarty świat, wiadomo, wlazłem w jakiś taki dungeon, gdzie nie mogłem sobie poradzić. No i z jakiegoś powodu się odbiłem. W 23 roku, jak ogłosili zapowiedź Tears of the Kingdom, wspomniałem sobie o tej grze, no i tak mówię, kurde, no tak wysoko oceniana gra, wypadałoby pograć. No i zrobiłem wtedy preorder na Tears of the Kingdom i mówię, nie, no to teraz to już muszę ukończyć Breath of the Wild. No i jak się wziąłem, no to wsiąkłem, no gra mnie bardzo wciągnęła. Ukończyłem ją bardzo szybko, bo grałem dużo, naprawdę bardzo mi się podobała. I w 23 roku grałem w nią 49 godzin. Grałem oczywiście od mojego save'a, więc kontynuowałem grę rozpoczętą w 22 roku, więc łącznie zajęła mi 60 godzin, a w 23 roku 49 z tego. No jest to oczywiście gra 10 na 10, wybitna gra. Robiłem jej długą, luźną recenzję, także tam się produkowałem o tej grze ze 40 minut. No i miejsce pierwsze to już chyba w ogóle nie będzie żadnego zaskoczenia. Miejsce pierwsze Zelda Tears of the Kingdom, która miała premierę chyba w maju 23. Kupiłem ją oczywiście na premierę, tak jak wspominałem. No i usiadłem, zacząłem grać w maju, skończyłem w sierpniu. I zajęła mi 100 godzin. No nie wiem czy równiutko, no ale Nintendo pokazuje 100 godzin, tylko że Nintendo nalicza niestety, jak się ma powyżej 10 godzin w grze nabite, to potem nalicza już tylko co 5 godzin. To jest bez sensu, jakby nie mógł co godzinę na przykład. No ale pokazuje mi 100 godzin, więc mam między 100 a 105 godzin w tej grze zrobione. Więc oczywiście nie wycisnąłem z niej maksa, bo to jest tak gigantyczna gra, że tu można by swobodnie grać 200 godzin. No ale przeszedłem na tyle, na ile mi się chciało. Jak już mi się po 100 godzinach znudziło, zrobiłem to, co chciałem, pokonałem głównego bossa i tak dalej, no to stwierdziłem, że wystarczy, no i po 100 godzinach, co i tak jest wynikiem bardzo dużym i w ogóle się nie nudziłem, naprawdę rewelacyjna gra. Też mam jej luźną recenzję na kanale, która trwa z godzinę czasu, więc nie ma sensu się teraz powtarzać. Jedna z najlepszych gier w historii. W ogóle te dwie Zeldy. Wybitne gry, naprawdę wybitne. 10 na 10. Więc to były gry, które grałem w 23 roku. W kolejnym filmie będę robił zestawienie z lat 20 do 22, ponieważ nie ogrywałem w tych 3 latach dużej ilości gier, więc zrobię zbiorczy odcinek. To wszystko. Dzięki za uwagę i cześć.